Z tego odcinka dowiecie się, jaki kompresor wybrać do zasilania aerografu. Sprawa będzie nieco prostsza niż przy wyborze samego aerografu, ale tutaj też warto wiedzieć, czym różnią się poszczególne dostępne na rynku modele kompresorów. Witajcie, z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam na odcinek o kompresorach. Żeby móc malować jakimkolwiek aerografem, będziemy potrzebowali źródła sprężonego powietrza. Tak jak w poprzednim filmie o aerografach, tak i tutaj zrobimy sobie przegląd dostępnych na rynku kompresorów. Zacznę od tych najprostszych i najtańszych rozwiązań, potem przejdziemy do produktów lepszych, ale na samym początku parę słów o tym, jakie cechy taki kompresor mieć powinien, aby sprawdzał się w zastosowaniach modelarskich. Części z Was kompresor kojarzy się na pewno z ważącym kilkadziesiąt kilogramów sprzętem warsztatowym. Całkiem słusznie, tego typu kompresory również nadają się do zasilania aerografu. Jeśli macie dostęp do takiego dużego kompresora, to wystarczy odpowiednia przejściówka, żeby zacząć malować, ale niestety takie kompresory są strasznie głośne. Duże wymiary i masa mogą stanowić dodatkowy problem. Owszem, wydajność kompresorów warsztatowych jest znacznie więcej niż wystarczająca, ale komfort pracy praktycznie nie istnieje. Zapewne wielu z Was ma czas na hobby wieczorami, kiedy na przykład dzieci śpią w sąsiednim pokoju. Nie wchodzi wtedy w grę odpalenie kompresora warsztatowego, który jest dla porównania głośniejszy od pralki w trybie wirowania na najwyższych obrotach, a więc kompresor powinien być jak najcichszy. To pierwsza istotna cecha dobrego kompresora modelarskiego. Drugi parametr, który nas interesuje i też ma wpływ na wygodę pracy, to czas, przez jaki kompresor może pracować nieprzerwanie, bez nadmiernego przegrzewania się. Zbyt wysoka temperatura pracy kompresora skraca żywotność silnika oraz elementów sprężających powietrze, czyli tłoka i cylindra. Zwłaszcza ma to znaczenie w kompresorach bezolejowych, takich jak ten. W kompresorach olejowych olej ma za zadanie smarować cały napęd, ale i rozprowadzać ciepło po całej maszynie w miarę równomiernie. Dlatego kompresory olejowe mogą pracować znacznie dłużej bez przerwy. Wysoka temperatura wewnątrz cylindra powoduje jeszcze jeden skutek uboczny. Powietrze, które jest tłoczone, siłą rzeczy jest nieco cieplejsze. Jeżeli kompresor nie posiada zbiornika wyrównawczego, to takie powietrze bezpośrednio trafia do aerografu i może powodować problemy przy malowaniu. Farba będzie wtedy bardzo szybko zasychała jeszcze w powietrzu, co objawi się brzydką, chropowatą powierzchnią po malowaniu. Istotna jest też wydajność kompresora, wyrażana w litrach powietrza na minutę. Ma to znaczenie zwłaszcza, kiedy malujemy aerografem z większą dyszą i wtedy apetyt na powietrze naszego aerografu jest większy. Utrzymanie przez dłuższy czas stałego ciśnienia jest możliwe tylko kiedy kompresor będzie miał większą wydajność powietrzną niż zapotrzebowanie aerografu. Zdecydowana większość kompresorów spełnia ten warunek dla aerografów ze standardowymi dyszami, czyli do 0,3, 0,4, a nawet do 0,5 mm. Przyjrzymy się teraz kilku modelom kompresorów. Niestety kompresor jest to zwykle najdroższy element warsztatu na początku zabawy z aerografią. O ile aerograf do nauki możemy zakupić już za kilkadziesiąt złotych, to szczerze odradzam zakup kompresora w podobnej cenie. Owszem, są dostępne na rynku małe, kompaktowe kompresorki membranowe w cenie nawet do 100 zł, ale nadają się one tylko do prostych, szybkich prac, nie wymagających precyzji. Bardzo szybko się nagrzewają, właściwie po kilkudziesięciu sekundach malowania trzeba zrobić przerwę. Brakuje też zwykle jakiejkolwiek regulacji ciśnienia. Dlatego takich kompresorów nawet w tym porównaniu nie biorę pod uwagę. Jeżeli od naszego zestawu do aerografii wymagamy czegoś więcej niż tylko szybkie malowanie małych modeli czy figurek, to rozważania nad wyborem kompresora zacząłbym od kwoty 250-300 zł. I za taką kwotę możemy kupić prosty kompresor bez zbiornika. Najbardziej typowym rozwiązaniem jest kompresor tłokowy, ale do wyboru mamy też wersję membranową. Różnica polega na tym, że w kompresorze membranowym zamiast typowego cylindra z tłokiem, który spręża powietrze, mamy elastyczną gumową membranę, dzięki której do powietrza opuszczającego kompresor nie mają prawa dostać się żadne zanieczyszczenia z wnętrza cylindra. Ten akurat kompresor membranowy nie posiada reduktora do regulacji ciśnienia, ale sam reduktor
można dokupić osobno. Kompresor tłokowy już reduktor jak najbardziej posiada. Taki reduktor zawiera też filtr oraz odwadniacz, a więc chroni aerograf przed zanieczyszczeniami i co ważne pochłania nadmiar wilgoci z powietrza. Jeśli chodzi o głośność, to kompresor membranowy jest zdecydowanie głośniejszy. Tutaj widać to na tym małym teście. W zakresie cenowym od 300 zł znajdziemy już kompresory ze zbiornikiem i to właśnie tego typu sprzęt szczerze polecam do zastosowania w modelarstwie, przynajmniej na początku. Różnica w cenie jest stosunkowo niewielka względem kompresora bez zbiornika, zalety posiadania tegoż zbiornika wyrównawczego są nie do przecenienia. Wewnątrz zbiornika, który w tym przypadku ma pojemność 3 litrów, zmagazynowane jest powietrze pod ciśnieniem 4 bar, czyli w przybliżeniu 4 atmosfer. Reduktor podłączony na wyjściu zbiornika, jak sama nazwa wskazuje, redukuje ciśnienie do wskazanej na manometrze wartości. Dzięki temu mamy pewność, że przez kilkadziesiąt sekund na wyjściu otrzymamy stabilne ciśnienie, a silnik kompresora w tym czasie nawet się nie uruchomi. Dopiero kiedy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej wartości 3 bar, kompresor się włączy i będzie na bieżąco sprężał powietrze. Tego typu kompresory występują w wielu wersjach, różnią się między sobą budową, bywają modele zabudowane, mamy wersję z zamontowanym na stałe reduktorem lub montowanym oddzielnie. W takim wypadku należy przy użyciu taśmy teflonowej wkręcić reduktor na miejsce. Taśmę nawijamy na gwint w taki sposób, aby reduktor przy maksymalnym dokręceniu ustawił się w pozycji pionowej. Czasami trzeba robić to na 2-3 razy, bo może się okazać, że taśmy jest albo za mało, albo za dużo, ale raz dobrze dokręcony reduktor nie wymaga już potem demontażu. Na marginesie dodam jeszcze, że zwykle na manometrze mamy skalę zarówno w barach, jak i w funtach na cal sześcienny, w skrócie PSI. Z tą jednostką imperialną można się spotkać często w anglojęzycznych poradnikach. Warto po prostu zapamiętać, że 1 bar równa się około 14,5 PSI. Tutaj mamy dwa budżetowe modele kompresorów ze zbiornikiem TC20T oraz AS316. Pierwszy z nich, jak widzieliście, nie ma na stałe zamocowanego reduktora, trzeba go przykręcić. AS316 już reduktor ma zamocowany na stałe, także mały plus dla niego. Zupełnie inaczej wykonane są w tych kompresorach obudowy silnika. W TC20T mamy obudowę metalową, a w AS316 obudowa wykonana jest z bardzo twardego tworzywa z zamocowanym tutaj w okolicy silnika aluminiowym radiatorem odprowadzającym ciepło. Dodatkowo model ten posiada 2 wentylatory za i przed silnikiem. Trudno powiedzieć w tej chwili, które rozwiązanie jest lepsze, ale zaraz to sprawdzimy. Uruchomiłem oba kompresory i zobaczymy, który z nich nagrzeje się bardziej po powiedzmy 5 minutach ciągłej pracy. Nie mam akurat pod ręką precyzyjnego termometru, ale mogę stwierdzić, że różnica jest praktycznie niewyczuwalna. Oba kompresory są równie ciepłe. Może to być około 40-45 stopni po takich 5 minutach pracy. Drugi test, jaki chciałbym zrobić, to test głośności. Nie da się ukryć, że te dwa kompresory brzmią nieco inaczej, co znaczy, że konstrukcja mechaniczna jest różna. Jak widzicie, wygląda na to, że kompresory pod względem hałaśliwości są do siebie dosyć podobne. Do tego testu dodam jeszcze jeden model kompresora. Będzie to wersja dwutłokowa, model TC30T. Dwa niezależne tłoki w tym kompresorze sprawiają, że ma on większą wydajność. Jak widzicie, poziom hałasu jest
podobny, a nawet rzekłbym, że minimalnie niższy niż dwóch poprzedników. Kompresor dwutłokowy potrzebuje mniej czasu, aby napełnić zbiornik i tym samym pozwala na łatwiejszą pracę z aerografami o większych dyszach. Ten model ma dwa tryby pracy. Tryb pierwszy jest identyczny jak w zwykłym kompresorze, czyli spręża powietrze w zbiorniku do 4 bar i po spadku do 3 bar w zbiorniku silnik uruchamia się ponownie. W trybie drugim kompresor po prostu cały czas stara się uzyskać maksymalne ciśnienie w zbiorniku aż do 6 bar. Dopiero kiedy te 6 bar zostanie osiągnięte, silnik jest wyłączany. Warto jeszcze przy zakupie zwrócić uwagę na złącze podwężyk prowadzący do aerografu. W takich kompresorach można się spotkać z gwintami 1/4 lub 1/8 cala. 1/8 cala to taki sam rozmiar gwintu, jaki znajduje się też zwykle w aerografie. A więc przykładowo, jeśli mamy kompresor z wyjściem 1/8, to trzeba dokupić do niego wężyk 1/8 do 1/8 cala. Wewnątrz złącz wężyka znajdują się gumowe uszczelki, a więc nie ma potrzeby używania taśmy teflonowej do uszczelniania gwintów. Po prostu przykręcamy taką końcówkę do reduktora czy aerografu i gotowe. Jeśli chodzi o wężyki, to od razu powiem, że warto zaopatrzyć się też tak zwaną szybkozłączkę, która znacznie ułatwia czyszczenie aerografu. Wystarczy odpiąć szybkozłączkę, a jej element, który zostaje na wężyku, blokuje automatycznie powietrze i wtedy mamy łatwiejszy dostęp do aerografu, możemy go wyczyścić. Bez szybkozłączki każde odkręcenie aerografu od wężyka wiąże się z koniecznością opróżnienia zbiornika kompresora. Z istotnych elementów kompresora ze zbiornikiem wymienić można zawór, który jest takim dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmiernym sprężeniem powietrza. Chodzi o to, żeby w przypadku awarii zaworu sterującego, kiedy silnik z jakiegoś powodu nie zostanie wyłączony po osiągnięciu maksymalnych 4 czy też 6 bar, wysokie ciśnienie po prostu nie rozsadzi zbiornika. Zawór ten działa automatycznie, sam się otwiera po przekroczeniu jakiegoś ustalonego ciśnienia granicznego, bezpiecznego dla danego zbiornika. Można też z jego pomocą szybko opróżnić zbiornik, kiedy planujemy na przykład dłuższą przerwę w pracy. Na spodzie zbiornika mamy jeszcze jeden zawór. Kiedy pracujemy w bardzo wilgotnych warunkach, jest taka możliwość, że wewnątrz zbiornika skropli się jakaś ilość wody. Zawór ten służy właśnie do opróżniania zbiornika z tejże wody. Na deser pokażę Wam jeszcze kompresor olejowy, ale w odróżnieniu od typowych warsztatowych olejowych kompresorów ten jest znacznie cichszy. To kompresor HTC20A. Jest to najmniejsza wersja z 1,5 litrowym zbiornikiem. Dostępne są też oczywiście modele z większymi zbiornikami. Sprzęt ten jest produkowany we Włoszech dla firmy Harden & Steenbeck. Wszystkie te kompresory, które pokazałem wcześniej, były produkcji chińskiej, ale nie w tym rzecz. Kompresor zastosowany tutaj jest podobny do tych, które montowane są w lodówkach, więc jest to zupełnie inny rodzaj kompresora. Po pierwsze jest on wystarczająco cichy, aby móc używać go w mieszkaniu. Po drugie może pracować bardzo długo bez przegrzewania się. Producent zaleca robić 15-minutowe przerwy po 15 minutach ciągłej pracy. Może to wygląda nie najciekawiej, ale w praktyce to więcej niż wystarczające. Znaczy to tyle, że kompresor może pracować w takich interwałach przez 50% czasu właściwie bez końca. Po wyjęciu z pudełka kompresor wymaga kilku zabiegów. Trzeba usunąć wszelkie tekturowe zabezpieczenia i przede wszystkim zalać kompresor olejem. Nie wolno uruchamiać kompresora przed wlaniem oleju. Zdejmujemy z układu tą czarną rurkę i w jej miejsce wkładamy rurkę przeźroczystą dołączoną do zestawu. Przez nią wlewamy do środka olej, który razem z kompresorem dostajemy w takiej butelce. Lepiej sobie podłożyć na przykład kawałek tektury, bo zawsze coś może przy tym zabiegu pójść nie tak. Olej z butelki spływa bardzo wolno, właściwie to, żeby go wlać, trzeba w dnie butelki zrobić otwór i mimo to zajmuje to dobrych kilka minut. Po tym czasie, kiedy butelka opróżniona jest w
w około 90% sprawdzamy poziom oleju i jeśli jest prawidłowy, to wkładamy na miejsce czarną rurkę. Na koniec zakładamy jeszcze filtr powietrza i kompresor jest właściwie gotowy do pracy. Na wyjściu z reduktora mamy gniazdo szybkozłączki w rozmiarze 5 mm. Jest to rozmiar nieco mniejszy od tego stosowanego w kompresorach warsztatowych, gdzie standardem są szybkozłączki 7,2 mm. Kompresor HTC w czasie pracy jest minimalnie cichszy od kompresorów takich jak np. AS316. Producent deklaruje poziom hałasu na poziomie 39 dB. Jest to wartość mierzona zapewne w warunkach laboratoryjnych. Te pomiary, które widzicie tutaj, na pewno nie oddają takich warunków, ale chodzi mi tu też o bezpośrednie porównanie kompresorów pomiędzy sobą, mniej więcej w takim samym środowisku. Różnice, jak widzicie, są nieznaczne, ale przez to, że kompresor olejowy tego typu wydziela znacznie mniej ciepła, to mamy większe pole do manewru przy ewentualnym wyciszaniu go poprzez konstruowanie jakiegoś rodzaju obudowy wyłożonej od wewnątrz, na przykład pianką akustyczną. Oczywiście trzeba wtedy pamiętać o odpowiedniej wentylacji takiej obudowy. Podsumowując, jeśli chcecie bezproblemowo rozpocząć zabawę z aerografem, to polecam wybrać na pewno kompresor ze zbiornikiem. To jaki to dokładnie będzie model nie ma już aż takiego znaczenia. Wszystkie kompresory są do siebie dosyć podobne. Stosunek ceny do jakości jest w przypadku tych kompresorów na naprawdę dobrym poziomie. Jeżeli natomiast zależy Wam na najwyższej jakości i długowieczności, malujecie aerografem bardzo dużo, to można zastanowić się nad kompresorem olejowym, takim jak te z serii HTC. To będzie większy wydatek, ale to już jest sprzęt na lata. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w doborze kompresora. Ja się powoli żegnam i do usłyszenia w kolejnych poradnikach. Cześć!